It was a tough job, but we finally have Morello where we want him. Now one last step remains. Eliminate him. In his sections of the city, there's theft, robbery, blackmail, illegal lotteries, gaming rooms, and whorehouses appearing all the time. But what's the biggest problem? Drugs? Horse shit. The problem is that we don't get a cent out of it. That'll change as soon as we get rid of Morello. His organization will collapse, and all those small-time cheats, thieves, and criminals will kill each other without anybody over there to maintain order. Today, we can finally remove that bastard once and for all. Paulie has come up with a plan. That's right. What my informants tell me, we have one chance to get this guy. Morello watches his back and almost never shows himself in public. He goes everywhere in his bulletproof limo, clammed up like some seashell. But today he's coming out. He's going to theater to do some socializing with the creme de la creme of Lost Heaven. And we'll be there to show him something too. Isn't this a bit risky? It's risky, but this is our only opportunity to waste him in public and show everyone our power. We'll do it like this. Wait in front of the building till the end of the show. People will start coming out, so there'll be a lot of confusion. With Morello trying to make his way out, his guerrillas won't have much of a chance to notice us before we hit him. Make sure you don't draw any attention to yourselves, so no shooting. Pull your weapons when you see him. I hope I still recognize him. Shouldn't be hard. Morello likes to wear his white suits. Not many people wear them these days. Each of you get a Thompson or Lupara from Vincenzo. Wait out in front of the theater on Central Island until Morello comes out. Then go to it. The performance ends at 9 o'clock, so make sure you're there on time. It should work out fine, so don't come back without his head. Okay, boss. Let's get to it. Okej. Po młodszym bracie pora na całego szefa, czyli pana Morello. Hej, cześć, witajcie z tej strony Mondo i witam was w kolejnym odcinku Mafii na moim kanale. Dzisiaj już mamy 16. część naszych przygód. I dzisiaj po wczorajszych, można powiedzieć, że wczorajszych, bo tak czuję, że to było wczoraj, nie wiem do końca kiedy wrzucę ten materiał. Ale po ostatnich zabawach z Sergio Morello, teraz przyszła pora na całego bossa, pana Morello, który zostanie załatwiony publicznie, także damy również ostrzeżenie wszystkim, żeby nas nie lekceważyli, tak jak to było w przypadku radnego. Well, I think 600 shots per minute from an old Tommy gun should do the trick. Sam jeszcze idzie. At the same time, we could stick to the ancient ways and use a more traditional Sicilian weapon for a job of this size. Co ja dostałem brzyna? No jeszcze nie mam kolta, ale bieda. Dobra, lecimy po furkę i teraz trzeba się zastanowić, czym pojedziemy. Mamy te dwa teraplejny. Właściwie 3 dziwnym trafem. A nie, bo to jest ten sam co tam, tylko że tamten stoi tak jakby do tej misji. Natomiast my pojedziemy Sylwell Fletcherem. Też jest to chyba najlepsza fura, jaką do tej pory mamy. Fakt, ten tor jeszcze jest dobry i Lassiter pana Salieriego, ale one są dość wolne w stosunku do tego, czym teraz jedziemy. I jedziemy rozprawić się z panem Morello. Długo na to czekałem. Widzicie, to jest to, o czym mówiłem, tak jak tutaj chłopaki mówili na odprawie, że właśnie pan Morello mało kiedy sam się wypuszcza gdziekolwiek. To jest to, o czym mówiłem w misji Bon Appetit, że właśnie głowy rodzin mafijnych raczej powinny się trzymać swojej tak jakby siedziby, nie wychylać się za mocno, bo gdy tylko nadarzy się okazja, przeciwna ekipa będzie chciała ich sprzątnąć. Nie, znaczy może inaczej, nie chodzi o to, że chciałem powiedzieć, że nie biorąc pod uwagę żadnych zasad, bo na przykład nie wiem jak tam u pana Morello, ale my jako tako stosujemy się do jakichkolwiek zasad mafijnych, ale natomiast tamci to jakby tylko znaleźli okazję, to z pewnością by kropnęli do nas Salieriego. I już by było po sprawie. A my czekaliśmy na dobrą okazję, osłabialiśmy go już od jakiegoś czasu. Wpierw zabijając jego otoczenie, przyjmując jego interesy, kradąc, znaczy może inaczej, nie kradąc, a kupując mu skradzioną jego whisky, wyżynając przy tym masę jego ludzi. A teraz przyszła pora na niego. Tak to się mi przyszła kryska na matyska. Lol, to ja bym teraz wysiadł i bym go zastrzelił, gdyby nie kuloodporna limuzyna.
Strzelajcie, panowie. Dobra, ale mamy uczciwą sytuację. Mamy 3 na 3. I to jest właśnie fajne. Patrzę, czy nam baku nie przestrzeli standardowo. To są takie moje jeszcze bagiety. A bagiety są tutaj mało ważne akurat w tej misji. Co, oni strzelają do tego małego? Wolę mu coś się rączki bugują. Ale zobaczcie, jak fajnie wygląda. Tu Pauli sobie wystaje przez okno. A my gonimy pana Morello. Niedługo twój garnitur zostanie splamiony. Widzicie, on ma... nie wiem... Niby ma można powiedzieć, że ma szybsze, przecież mamy te same samochody. Zresztą, że jego prawdopodobnie jest bardziej opancerzony niż mój, więc tamten ma z pół tony więcej na pewno. Tego nie wiem, co on mi tak ucieka. Mam nadzieję, że mnie słychać wśród tej muzyki, bo naprawdę jest dość głośno. Jeszcze te bagiety z lewej. Prawie się udało. No jeszcze poszukiwany. O, Tokyo Drift widzę, kolega. Ej, jebnę cię w bok. A nie, koniec. O, lepszego, uwaga, tytanowy krzak. No jesteśmy teraz poza miastem, nie mamy już mapki. Jestem ciekaw, gdzie pojedziemy. Bo w tajemnicy powiem wam. A nie, powiem wam na koniec. Na koniec wam powiem. Czy naszego silnika nie słychać? No chodź tu, kurwa, gdzie jedziesz, do motelu? A Morello to jednak cipa. Straszne. Stało się to samo, co w poprzednim odcinku. Przyczepiłem mi się w zderzak, nie? Przyczepiłem się, można powiedzieć. Nie przyczepiłem. Będziemy sobie tak, jak prawdziwy kierowca. Nie, ja tak nie umiem jeździć. Znaczy, nie chodzi o umiejętności jazdy, tylko nie umiem wyczuć samochodu. Kiedy skręcać, kiedy nie skręcać. Mam nadzieję, że ta misja nie będzie taka jak poprzednia, że trwała 50 minut. Oby. Jakieś takie smutne. To jest ładny widok z tej górki. Szkoda, że tu nie można wyskoczyć przez tą barierkę. Skrótem powinniśmy pojechać. No i zobaczcie w ogóle tą górę. Jak fajnie ma teksturki nałożone, że tak jakby była bardzo wyrazista w jakiejś jakości 4K plus ładnie by cień rzucała. Fajnie, fajnie. Podoba mi się. No chodź tu, świnio. Strzelę ci parę ze skolta, może w koło trafię. Końc samba. Dobra, dawaj. Co teraz? Break! Hit the brake! Aha. Aha. No tego się nie spodziewałem, powiem szczerze. Dziwię się, że tutaj nasi kompanii nie wydali żadnego polecenia, bo zazwyczaj to my byliśmy ci dobrzy i tacy moralni troszeczkę. A tutaj oni się nawet nie odezwali. To jest ładny widok. To by poszło na miniaturkę. Gdyby nie format moich miniaturek. Oh, Christ. Well, he's definitely dead now. Let's go. Okay, let's go. Na wyjebce, nie? No jedźmy. Umarł, nie? Po drodze możesz wiedzieć, że Lucasa Bertoni
Problem w tej misji jest taki właśnie z Lukasem, że żeby odwiedzić go, musimy odwieźć chłopaków do baru. Nie. Chciałem sobie, czy się zapisało, bo chciałem sobie tutaj zeskoczyć. Kiedyś sobie zeskoczę. I teraz dobra, o czym wam chciałem wtedy powiedzieć? Momencik. Nieodzownie w każdym moim nagraniu herbatka. Ale na ból gardła nie ma nic lepszego. No o czym wam chciałem wspomnieć? Chodziło mi o to, że ta misja ma 2 możliwe zakończenia. Dlatego wiem, ciekawe gdzie pojedzie. Bo ja zawsze miałem pierwsze zakończenie. To trafiło mi się tylko raz w życiu. O to, co teraz robimy. Raz przed tym, nie licząc tego, nie? Z tym to 2. Że pan Morello pojechał właśnie na koniec tego mostu, który nie jest skończony i my go spychamy. Ja słyszałem o tym zakończeniu, ale ono nigdy mi się nie trafiało. Żeby się zakończenie zmieniło, trzeba przechodzić bodajże całą misję od nowa. Nie jestem tego pewien do końca, ale chyba trzeba całą, bo jak tylko wejdziemy sobie w ten odnośnik polowania na człowieka, ten zapisek, to tak jakby się nie włączy od nowa ten nasz cały save, nie? Cześć, tam jest motel Clarka? To dawaj tędy. To chyba nie był najlepszy pomysł. Tak sobie myślę. Jak to nie jedzie? Widzicie, to jest właśnie potęga. Bolt to już by kurwa poszedł w drzazgi, a to nawet tam się mocno nie wgniotło. Że tak jakby save się nie przelosowuje od początku. I to mieliśmy jedno z możliwych zakończeń. Drugiego raczej nie będę nagrywał, od razu mówię, bo tak się teraz zastanawiałem właśnie podczas tej kasenki, czy nie nagrać wam drugiego zakończenia. Opowiem wam po prostu o drugim możliwym zakończeniu. I to by wyglądało tak, że jadąc sobie za panem Morello, on odbija od razu tutaj w lewo na lotnisko, w którym mieliśmy misję chociażby Omerta z Frankiem. I co dalej? No, nagle nasz samochód się psuje. Musimy z niego wysiąść, później biegniemy, aby go jakoś spróbować złapać pana Morello, zanim odleci, bo on chciał odlecieć wtedy samolotem. No ale gonimy go, nagle chłopaki naprawiają samochód i nas doganiają. Pan Morello wsiada do samolotu i my przy użyciu naszych tomiganów walimy w silniki. Silniki wybuchają, znaczy silniki nie wybuchają, silniki zaczynają się palić, on odlatuje i chwilę dalej się roztrzaskuje o ziemię. To zakończenie jest, jakby nie powiedzieć, lepsze, nie? Bo nie dość, że strzelamy sobie troszeczkę więcej, no i pan Morello roztrzaskuje się o ziemię. Też fajny widok. Tutaj też, ale to... Jezu, jak to źle wygląda z tej strony. Patrzcie. Przepaść. Nie na to nie zwracam uwagi. To też takie w miarę fajne zakończenie, bo można tak patrząc tak od strony człowieka, to też cieszy, bo też trzeba było go troszeczkę pogonić. A jak już go złapaliśmy, to mogliśmy jeszcze dołożyć tę ostatnią cegiełkę i zepchnąć go z tego mostu. Nie, żebym chciał tak robić w życiu codziennym czy coś, ale no... Tak jak mówiłem w poprzedniej misji z Sergio, jeżeli byśmy go zabili tam przy tej budce, no to w sumie takie zakończenie jeszcze w miarę, nie? Ale tam jak byliśmy na parkingu w downtown, to już by nie było takie ciekawe, bo tylko byśmy wysiedli, nafaszerowali go omowiem. Takie, powiedzmy to, barbarzyństwo. Nie omowiem, tylko ołowiem. Takie barbarzyństwo bez polotu. A właśnie to ostatnie, co on twierdził, że już nam nie ucieknie i tak dalej. I my go wtedy dopadliśmy. To już było takie dość ciekawe. Musieliśmy troszeczkę pokombinować w tym porcie. A mimo to było fajnie, nie? Mi się podobało. Bagiety. Dobra, jedziemy do baru. I teraz nasuwa mi się taka mała rozkminka. Nie powiem, że dygresja. No bo to takie zbyt mądre słowo. Z kim teraz będziemy wojować? Bo jakby nie patrzeć, Sergio nie żyje, pan Morello nie żyje, to kto nam zostaje? Co my teraz będziemy robić? Teraz jesteśmy największą mafią tutaj w mieście, nikt nam nie może podskoczyć. Zabiliśmy głowę rodziny. Można powiedzieć, że też prawą rękę rodziny. No nie ma teraz żadnego z angielskiego słowa competition, czyli żadnej konkurencji. O. Czasami jak mi brakuje słów, to nasuwają się słowa angielskie. Wtedy muszę sobie tłumaczyć. Ale no kurde, nasuwa mi się taka sprawa i powiem szczerze, że jestem ciekaw. O, patrzcie, jak ta szyba się brzydko zsunęła. Zobacz. Ale i jaja. Nie. Dobra, udało się. Dobra, lecimy sobie do baru, zobaczymy, co pan Salieri powie. Jeżeli nie, to robimy cięcie. I być może zobaczymy się w następnym odcinku, który zostanie nagrany już niedługo. Chodzi tylko o być może, nie? Nie chodzi o to, że być może już nie będzie odcinków. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej.
Co my chcemy usunąć? Bolta. O, intermezzo jeszcze. Fajnie, to się przyda, bo krótki odcinek był. Tymczasem do zobaczenia, hej hej. So, you killed Morello. That must have felt good, huh? We celebrated. Salieri was thrilled, of course. We ran the whole town, practically, and there seemed to be an end to the bloodshed. For a while, I felt like a king, until I came to a realization. If a regular guy like me could kill the most powerful man in the city, what good was all his power? Hell, if he hadn't been so powerful, he'd probably still be alive. It seemed to me that no matter how strong someone was, there was always somebody stronger to take them out. So where did that intuitive thought take you? Greediness is bullshit. When you have no money, you think that a few bucks a month will be enough. Then you realize that it wouldn't be bad to have a nice car. You get a great job in some high-up position, but in actuality, you're thinking about going higher. Before you know it, you want to be the President of the United States, and you want to win the war against the Germans. Luckily, that won't happen. Plus, the whole strategy of watching other people's backs has one basic flaw. The whole time you have to watch your own back, in case someone else has the same idea. So I thought to myself that maybe I ought to change my priorities a little. Great Bible story. Laugh it up. You know where it got me in the end. This. Obczajcie to fotografię. Patrzcie, co to jest. To jest Who naprawdę is it? dość ciekawe zdjęcie. It's from 1920. The old man is Don Pepone. The two younger ones are Salieri and Morello. This photo convinced me that this kind of life is poisonous. Morello and Salieri were friends, and they were both commanders of Pepone's regime. But in the 1920s, they got Don Pepone killed because of some deal. Strangely enough, Salieri still admires the guy now. Afterward, they divided up the city, and each ruled their own part of it. But they started to compete with each other. I ended up being Salieri's instrument of death to kill his best friend, to save him from looking Morello in the eye. It occurred to me that my friends and the people I loved were the same. Someday I'd turn to Paulie and be looking straight down the barrel of a gun. I couldn't be sure of anybody, above or below me. But you were risking your life every day. Being a sharpshooter for the Mafia ain't no bed of roses the way you tell it. It's different when you're living it. When you're full of energy and you're fighting for your life with someone who's like your brother. You're just two soldiers who know what needs to be done. And it all depends on your ability to survive. It's a war. The constant feeling that you can't even trust your best friend is terrible. You are alone, and death can come from anywhere. I'd lie awake at night wondering if the joke my best friend told me was really just a joke, or if I should get prepared for my own execution. A person needs someone he can trust. Dobra, do zobaczenia. Hej, hej.